Witam. 3 marca, piękne słońce, niedziela, wspaniale, ja na spacerze i właściwie tak troszeczkę oddalone od astrologii, dlatego że z pieskiem i też, co tu ukrywać, dziwne rzeczy dzieją się w przestrzeni. Co najciekawsze, że osoby, które nie pojmują w ogóle królewskiej wiedzy, nadal jeszcze występują i nie pojmują jeszcze jednej rzeczy, że znaki i symbole to najważniejsza rzecz, jaka jest, a potem dalej buduje się to w całej przestrzeni naszego istnienia. Ostatnio ktoś napisał, nawet nie mogłem zrozumieć, o co chodzi, bo miałby pretensje, że ja powoduję to, że do jakiegoś konfliktu. Jaki konflikt? Jeżeli chodzi o tych wszystkich, którzy walczyli z bolszewizmem, z komunizmem i naprawdę oddali życie, chociażby wielu żołnierzy podziemia i w tej chwili w związku z tym mamy bardzo duże kłopoty z właśnie tą tolerancją, dlatego że co tu ukrywać, ale to nie na dzisiaj rozmowa, kto w rzeczywistości był w tej armii okupacyjnej i jak ona wyglądała, tej walce o tych żołnierzach podziemia, tych, którzy naprawdę wielką robotę zrobili, bo trzeba brać pod uwagę, że ten opór właściwie dopiero pokazał się w momencie, kiedy powstała Solidarność. To tutaj pewne grupy zaczęły działać, ale znowuż znalazły się osoby z tej samej opcji, która była wcześniej. No co tu ukrywać, czerwone harcerstwo, to chyba wiecie, o co chodzi, i postacie tego typu zaczęły działać w obronie i co najciekawsze, że dosyć ładnie tytułowane. Ta tytułologia przeszła dosyć poważną metamorfozę, która metamorfoza nie przeszła w ten naprawdę bardzo interesujący sposób myślenia. Tak, to dziwny czas. 3 marca i nadal nie rozumiemy pewnych zagadnień, które były 1 marca. Pamięć o tych, którzy przeszli na stronę prawdy. Dzisiaj ta prawda staje się Goebbelsowską prawdą. Każdy moment naszej swobody słowa i świadomości jest coraz bardziej niwelowany, niszczony. Młodzież nie potrafi już odróżnić prawdy od fałszu, ponieważ nawet poezja została zdewastowana do słów wiem, że nic nie wiem. Dzisiaj matura to bzdura, jest jedynym sprawdzianem beznadziejności tej świadomości. To tragedia właściwie tego narodu, bo to obowiązuje wszystkich kompletnie, młodych ludzi. Świadomość ta jest pozbawiona jakichkolwiek myśli, jakiejkolwiek
prawdy, jakiejkolwiek logiki. Prawda się stała kłamstwem. Prawda naszych pierwszych Westerplatczyków. Tutaj wspominam pana Żołnika, gdzie niedawno pokazywałem grób. To ten, który nie chciał podać Niemcom ręki. Bo jakim prawem podać im rękę, jak oni nie są honorowymi obywatelami Niemiec? Nadal nie zrozumieli tego, co zrobili. I ci, którzy są dzisiaj przeciwko tym, którzy mieli to święto 1 marca, są klakierami tamtej historii. I to nawet wśród posłów. My podaliśmy rękę chyba największemu wrogowi i przyjęliśmy ich tutaj do kraju. Do naszego. Tylko za to, że przeszli tą samą gehennę, co i my. Ale nie pojęli tego. Czy pojmą? Zobaczymy. Historia przed nami. Więc znając królewską wiedzę i przyglądając się w perspektywie bycia, istnienia, nie za bardzo w to wierzę. Ponieważ dzisiaj też znajdują się wśród nas tacy, którzy powątpiewają, że powstanie warszawskie było potrzebne. To oczywiście, że było lwowskie, nie tak wielkie, ale to powstanie warszawskie dało to, że ci wszyscy ucieszyli się z wolności w tej chwili, byli wolni przez kilka sekund, bo potem przyszli, powiesili ich na latarniach, na drucie kolczastym. Więc o co mieli walczyć? O tą chwilę pragnienia. Potem Pruszków gdzieś tam, tak, moja mama uciekła dzięki Węgrowi, SS-manowi. Zresztą Węgrzy potrafili odwdzięczyć się za tą chwilę tragedii naszego narodu. Potrafili zrobić porządek i za każdym razem potrafią nam pomóc. Ale my nie potrafimy odwdzięczyć się tak w latach 70, przepraszam, 50. Historia się zaciera i zacierają się daty i zaciera się to wszystko, co nazywamy wolnością. Dzisiaj pokazujemy, że pan prezydent Orban pokazał Galicję na szaliku, która wchodziła w skład Austro-Węgier. Dzisiaj potrafimy pokazać zupełnie inaczej tą historię, której młodzi ludzie nie rozumieją w ogóle. Tylko że w Galicji była taka sytuacja, że Uniwersytet Jagielloński istniał i tworzył matematyków, którzy jechali do Wiednia i tworzyli elitę matematyczną, ekonomiczną. Przecież Polak był nie wiem, co to jest, ale nie chcę wiedzieć. Przecież Polak był prezydentem. Za każdym razem wszyscy dążymy do najwyższej świadomości. I Polacy, każdy Polak ma
sobie tą świadomość doprowadzoną do perfekcji, bo jest lachem, bo wywodzi się z najstarszej kultury świata. O tym przecież mówi się, tylko nie chce się powiedzieć prawdy. Więc zostajemy za swoje, a po co by nam tacy mądrzy, wybitni? Popatrzcie sobie, ile nagród mamy Nobla. I nie takich fałszowanych, tylko tych prawdziwych. I za co? No nie tak jak te dwie ostatnie, bo te to się chyba w literaturze chyba nie liczą. Rozśmieszają nas, chociażby dlatego, że Herbert jej nie dostał. No więc jak chcecie być odważni? Wielcy, ci, którzy potrafią hejtować, lecz niech się dowiedzą chociaż chwilę prawdy, bo im głowa boli, rak ich drąży lub jeszcze inne specyficzne choróbsko. Niech się nauczą kultury, niech się nauczą myśli, niech nauczą się holistyki prawdy. To jest najważniejsze w naszym postulacie. Być albo nie być. Pokazuję tutaj, bo piesek chodzi sobie, a nie za bardzo bym chciał, żeby poszedł w te miejsca, które nie są dla mnie miejscami wskazanymi, ponieważ tutaj w tym parku, ja już pokazywałem, ale tutaj zaraz pokażę, proszę spojrzeć, jest małe bagienko. Czy ono wyschnie? Zobaczymy. Patrząc się na to wszystko, co się dzieje w tej chwili, na proces rolników, którzy walczą właściwie o swoją własność wyboru, swoją świadomość i te wszystkie, bo to jest przykrywane Zielonym Ładem, ale to nie jest tylko Polska, to jest cały świat, to jest cała Europa, to jest wszystko to, o czym mówił pan Karoń, o czym tłumaczył to ogólnie i dlaczego tak funkcjonuje, a nie inaczej. To z jednej strony jest to przerażające, że świat daje się na to nabrać i kilka osób zaledwie rządzących tworzy jakąś taką główną bazę tego uzależnienia. Zresztą pamiętamy o tym, jak niewiele osób przyszło tutaj z tą Czerwoną Armią i przejęli cały interes tutaj w Polsce i zaczęli tworzyć nową ekipę, czy nowy świat, czy nową erę. Erę, która się skończyła i nie chcielibyśmy powracać do tej ery, tylko pozostać w świecie, który sobie wymarzyliśmy, czyli pełnej wolności. A teraz przejdę się. I tak to wygląda właśnie spacer z psem. Ale jestem z drugą osobą, która nie chce filmować. I dlatego też zachowuję się troszeczkę inaczej. Ja mogę poprowadzić kamerkę. Świat zgłupiał do reszty i co najbardziej przykre, że ta młodzież nie wie zupełnie, co się z nią dzieje. Ta młodzież już jest, ci hejterzy to są w wieku, podejrzewam, że około 40 do 30, bo raczej tak podejrzewam w takim wieku i nie mają w ogóle pojęcia o niczym. Oni uczyli się właściwie nie wiadomo czego. Potrafią tylko gadać i wnioskować. Ta zielona planeta się pali. Ja już spotkałem taką dziewczynkę, która była właśnie przy panu z Warszawy,
który pretenduje teraz, by chciał jeszcze raz zostać, albo może nawet na prezydenta Polski, co jest w ogóle dla mnie planeta, która się pali, której tutaj w tym parku jest pełno wody. Kiedy przed wojną tutaj były kanały i można było kajakami podróżować, oczywiście z wybrankami, bo to była taka troszeczkę historia romantyczna. Zresztą pamiętacie, ach jak przyjemnie, taką piosenkę. Ci, którzy są starsi oczywiście, jest wśród fal, tak? Nie zupełnie, chyba troszeczkę inaczej brzmiała, ale za to wiem, przyglądam się właśnie, gdzie jest Suczka, ale Suczka, a tam jest, dobrze. I to właśnie w tej chwili jest najbardziej interesujące, jak będzie wyglądać ten świat współczesny, ale ten świat współczesny zależy właśnie od tych 40-latków, od tych 30-latków. Właśnie słyszycie tutaj młodego człowieka, który dorasta do jakiego przywódcy, oczywiście dzieci, ale przez to, że głośno mówi, dobrze mówi i jest na piedestale. Pamiętacie, ten kto głośno mówi, ten dobrze mówi. Już takie coś też przeżyłem i kilkakrotnie w swoim życiu. Kiedyś nie odzywałem się, ale dzisiaj ja zaczynam argumentami i dzisiaj trzeba tymi argumentami zbijać tych klakierów głupoty, bo ta zielona przyroda będzie wtedy, kiedy nie będziemy w nią ingerować, kiedy nie będzie człowiek jej traktował według swojego widzimisię. Ona się świetnie sama obroni, ona się świetnie, tutaj klimat nie przeszkadza, czy nawet ten dwutlenek węgla, czy ja nie mówię o samochodach, o emisji, ale to przecież żaden problem filtry założyć, a w dodatku kiedyś słyszałem od człowieka, który wykłada na Politechnice i właśnie silniki, że ze spalania tego tylko pozostaje wodór. No więc troszeczkę byłem zdziwiony, bo zapach spalin nie świadczyło, ale on przy tym mocno znaczy tutaj no był, tak, przy tej tezie, która ta teza nie jest tezą zbyt powiedzmy no, normalną jak normalną, bo to nie można mówić o tym, tylko tezą, która jest wykładowcy z Politechniki i z Wydziału Mechaniki i ogromnej, przypuśćmy, wiedzy. I dzisiaj ta cała wiedza mechaniczna zostanie, tutaj ja mówię o tych silnikach spalinowych oczywiście, gdzieś porzucona w czeluś głupoty, żebyśmy doszli do jakiejś historii, która będzie zupełnie inaczej zachowywać się. Powodem jest jedna z najważniejszych rzeczy. Brak właśnie świadomości. Ktoś coś powie, w dodatku ładnie ubrany, w miarę inteligentnie mówiący. Zresztą tutaj no, trzeba przyznać, że był czas na wykształcenie tej osoby w tych latach między 60 a teraźniejszością. Zauważyliście, że dobiera się właściwie po uczelniach angielskich, no to tutaj, czy raczej brytyjskich, czy też ta główna szkoła ekonomii pod Paryżem, zresztą tutaj także na Politechnice Łódzkiej, bardzo związana z Politechniką Łódzką, z Wydziałem Menedżerskim, który właściwie nic nie ma wspólnego, bo jest to inżynieria,
ale z tą mechaniką, czy też elektryką, czy jakimiś działaniami politechnicznymi, jedynie tylko z menadżerstwem. I to stwarza to, co dzisiaj właśnie jest, że zarządzać potrafimy, tylko nie potrafimy być w tym autentycznie dobrzy. Nie wiem, czy dzisiaj, w dzisiejszych czasach wykształcilibyśmy takie postacie, jak chociażby twórcy, właśnie nie twórcy, tylko ci, którzy złamali kod Enigmy, czy na przykład ci, którzy rozpracowali V1 czy V2. Czy te osoby na tym poziomie, jakie w tej chwili są wypuszczane z tej uczelni, jaką jest Politechnika, tak wtedy właśnie Lwowska Szkoła Matematyczna, które pozostały właściwie tylko szczątki. I można to ratować i to będzie ratowane na pewno przez rodziców. I ponieważ cała młodzież, ta, która jest świadoma, szkolnictwo zejdzie do podziemi i w tych podziemiach będzie się uczyć, tak jak moja mama w kompletach podczas Powstania Warszawskiego, i wtedy właśnie to, co zarządził, teraz nie pamiętam kto, czy główny komisarz. Muszę sprawdzić, dlaczego kamera tak postępuje, a nie inaczej. Ale to nie chodzi o to. Teraz w Powstaniu Warszawskim została wydana taka decyzja, że wszyscy maturzyści mają zdawać egzaminy z każdego przedmiotu. Czy to było dobre? Po pierwsze chodziło przede wszystkim o to, żeby ci, którzy wyjdą z maturą z Powstania, stanowili tą najwyższą świadomość polskości, tego, co nazywamy uczciwością pedagogiczną. Wiem, że w tej grupie mojej mamy tylko 3 osoby nie przystąpiły do matury, ale ze względu na to, że po prostu były powstańcami. Moja mama zdała tą maturę, potem tą maturę odebrała ją, znaczy dostała karteczkę, że zdawała, ale tą maturę odebrała dopiero po wojnie i mogła w ten sposób przystąpić do studiowania, co było wielkim zaskoczeniem, no bo podczas okupacji te roczniki, moja mama była 25 rocznik, więc sporo straciła lat, a tak to była jedną z młodszych studentek tutaj na Politechnice u profesora Sołtana, jeżeli ktoś wie, bo Politechnika Łódzka jest właśnie tego imienia, a profesor Sołtan to był ten człowiek, który był na atolu Bikini podczas wybuchu bomby atomowej, gdzie taka piosenka była Bikini, Bikini, pamiętacie? Chyba te starsze, a właściwie no, te 40-latki, więc te teksty tych piosenek, czy Pink Floydów, czy też innych zespołów i dzisiaj raperów są wspaniałe. Omijacie je, nie umiecie czytać tekstów, kochani młodzi ludzie. Macie po prostu zagęszczony mózg, tak by można było powiedzieć, albo po prostu nie potraficie czytać pomiędzy wierszami to, co my musieliśmy robić, czytając Trybunę Ludu, Dziennik i Ekspres i jeszcze jakąś inną gazetkę, gdzie w odpowiedni sposób czytając odpowiednie linijki, były zapisane wspaniałe teksty i te teksty można było odczytywać, ponieważ cenzura była i to bardzo poważna, tak jak w tej chwili, tylko że my z tą cenzurą nie tyle walczyliśmy, co ci, którzy byli, co tu ukrywać, ale w IPN-ie czy w PAN-ie, gdzie ukrywano te osoby, które coś wiedziały, czy też kryły tą polską wiedzę, bo trzeba przyznać, że jeżeli ktoś był zbyt bardzo wybitny i patriotyczny, no wtedy musiał odpaść ze szkoły. Tak dużo odpadło tutaj właśnie z tej oto szkoły, tam gdzie właśnie palcem pokazuje szkoły filmowej,
Zresztą, co tu ukrywać, niektórzy wyszli, pojechali do Hollywood i są wielkimi autorytetami i ta szkoła dzisiaj się chwali, a w rzeczywistości, no co tu ukrywać, ja mówiłem kto, co, jak to wygląda, ale to nie dzisiaj czas. Dzisiaj jest po prostu niedziela, spacer z pieskiem i zastanowienie się, jak dalej postępować, jak dalej tłumaczyć tym młodym ludziom, gdzie jest prawda, gdzie jest ta rzeczywistość, gdzie jest to, bo jeżeli oni nadal chcą, to po prostu ja bym radził im, po prostu wyjedźcie stąd, wyjedźcie z tego kraju i bądźcie szczęśliwi tam, gdzie was ciągnie, bo nie pociągajcie za tym innych, bo już raz było to i z tym walczyliśmy bardzo długo i wiele właściwie zmarnowaliśmy czasu. Nie wiecie jak było, nie znacie tych historii, ale to były historie przerażające, nawet w szkole podstawowej. Zdjęcie krzyży ze szkół to było coś niesamowitego. Ja byłem wtedy małym chłopcem, ale po prostu nie chodziło o to, że nie pogodzić się. Też chciałem, chociażby lekcje religii czy etyki nie wprowadzono te lekcje takiego, no nie zupełnie, ale marksizmu, leninizmu, które były tak nudne, że sobie nawet nie wyobrażacie, jak one wyglądały. Ci pierwsi sekretarze partii, którzy mogli kompletnie wszystko, nawet was wyrzucić ze szkoły, z czym miałem do czynienia i walczyłem. Zresztą to kiedyś będziemy omawiać z Dariuszem, bo z Darkiem żeśmy napotkali tego samego człowieka, ale opowiemy historię wtedy dopiero jak będzie offsetka, jak będziemy mogli pobawić się, jak wyglądała polska pedagogika i jak wyglądała ta inicjacja do pierwszego sekretarza partii, jak wyglądały te czasy tych ZMS-owców, jakie oni mieli warunki, jak hołdowali sobie w punktach, w świadomości, że dzisiaj, no trudno, ale o tym będę opowiadał twardo, ostro. Nie wiem, czy z nazwiskami, czy warto, bo nazwiska te wszyscy znamy. I to chociażby tutaj ten łódzki największy poeta Tuwim, który tutaj na ławeczce stoi przed Urzędem Miasta, i jego brat był taką prymitywną postacią, która właśnie egzaminowała na Akademii Medycznej, chociażby młodych lekarzy musieli zrobić ten egzamin z tego czerwonego układu, więc zastanówcie się nad tą barwą, bo w tej chwili wyglądacie po prostu tak, jak Rosjanie mówili na nas, że jesteśmy rzodkiewki. Na wierzchu czerwoni, ale w środku biali. I to jest właśnie wasz błąd. I ten błąd pozostał do tej pory. I ten błąd jest, ale my zawsze będziemy jednak tą białą rzodkiewką, tą lodową rzodkiewką, ponieważ w nas jest ten duch własności, patriotyzmu wpojony z mlekiem matki, tak jak powiedzieli to niektórzy, którzy są wyznawcami tej starszej religii od nas, czyli tych starszych braci, bo jeden powiedział, że Polacy właśnie są tacy. Nie, jesteśmy patriotami z każdej strony i umiemy wychować swoje dzieci, potrafimy stworzyć naprawdę prawdziwe historie, które są ważniejsze. Dlatego też w tym Yad Vashem mamy najwięcej drzewek w tej naszej kulturze, którą właśnie tak szanujemy i tak kult ten jest najważniejszy i w rzeczywistości jest on bardzo istotny i nic ważniejszego nie ma. No, słyszeliście właśnie. Nie wiem, czy było słychać na kamerze, ale nadal przyjęliśmy i jeszcze nas się traktuje. I musimy naprawdę patrzeć, kto jest jakim w rzeczywistości.
Polakiem czy Lachem? Lachem, bo to jest chyba ważniejsze. Ci Rychici zamieszkiwali kiedyś teren NRD wokół Berlina, o czym najbardziej mówił, wiecie kto? Największy reformator Kościoła, czyli już wiecie? Luter. Nie mógł się z tym pogodzić, bo nie znosił nas. Więc to świadczy tylko o tym poziomie tego. I chcemy się pakować w te łapy, w ten świat, który jest tak bardzo zakłamany. Dzisiaj właśnie ci rolnicy tamtejsi przyjechali tutaj do nas razem z nami współpracować, ponieważ odezwała się ta genetyczna strona ich, ponieważ oni już nie potrafią o nic walczyć, tylko szukają braci. No, braci we krwi. Trzymajcie się. Na razie.